dobry. Ja się nazywam Bartosz Andrzejewski. Od 4 lat prowadzę swój autorski blog filmowy na Facebooku, Filmowe Abecadło. Oczywiście jak najbardziej zapraszam do odwiedzenia. Moja miłość do kina oczywiście nie zaczęła się 4 lata temu, a dużo wcześniej, ale może o tym później. Chciałbym trochę powspominać, dlatego będę Wam opowiadał o tym, jak kino zmieniło się na przestrzeni ostatnich 20 lat. Za taką czasową cezurę wziąłem sobie właśnie rok 2003 do 2023 roku. Opowiem Wam o takich 5 punkcikach, które przyszły mi do głowy, mianowicie o tym, trochę statystyk, czyli jak wygląda kino w liczbach. Powspominamy i przeniesiemy się do czasów początku lat 2000, gdzie jeszcze był okres VHS-ów, DVD, a później torrentów, czyli ja to tak nazwałem, że to taki streaming tamtych lat. Parę słów o polskim kinie, które według mnie jest bardzo, bardzo na fali wznoszącej w ostatnich latach. Trochę o światowym kinie i na końcu zastanowimy się, czy seriale to jest konkurencja dla kina. Dobrze, to teraz może trochę statystyk. Zobaczcie, jak na przestrzeni ostatnich 20 lat kształtowało się dane w naszych kinach. 589 kin w 2003 roku, teraz mamy mniej kin obecnie, natomiast zerknijcie na liczbę sal projekcyjnych. Ona się podwoiła. Natomiast miejsc na widowni wzrosło o 66 000, to jest mniej więcej 28%. Liczba seansów na przestrzeni ostatnich 20 lat wzrosła prawie 2,5 raza, a widzów mamy więcej o mniej więcej 20 milionów, ale te dane, gdy przyrównamy sobie dane sprzed pandemii, no to będą dużo lepsze. Zobaczcie, w 2019 roku była rekordowa liczba widzów w polskich kinach, prawie 62 miliony. Cały czas się odbijamy i w tym momencie jest 41, a przewidywania za 2020 rok mówią, że było to 47 milionów widzów. Wrócę jeszcze do tego slajdu, który pokazuje, że liczba seansów wzrosła 2,5 raza i zastanówmy się dlaczego. No, 2 takie punkty na pewno o tym świadczą, mianowicie dwukrotny wzrost sal projekcyjnych, a to wynika oczywiście z rewolucji kinowej, jaka miała miejsce na początku lat 2000, kiedy to zaczęły powstawać multiplexy, czyli wielosalowe kina, które mogły pomieścić kilka tysięcy widzów naraz, ale przede wszystkim też liczba premier. Ja pamiętam, jak na przełomie wieków do kin wchodziło 2, może 3 filmy tygodniowo. Z ciekawości sprawdziłem, jak to wygląda obecnie. Już jutro do kin wchodzi 7 nowych produkcji, za tydzień 6, a w kolejnym tygodniu 8, co daje mniej więcej 30 premier kinowych miesięcznie. W tamtych latach żadne kina i sale nie byłyby w stanie pomieścić 30 premier miesięcznie. Teraz jest to oczywiście możliwe. I to właśnie pokazują dane. Jeszcze taka ciekawostka, że dużą mniejszość w Polsce stanowią kina prywatne, bo zaledwie 37%, ale wyobraźcie sobie, że te kina prywatne, które stanowią mniejszość, wyświetliły prawie 90% wszystkich seansów kinowych i zgromadziły prawie 86% ogólnej liczby widzów. Tutaj jeszcze zobaczcie wykres, jest rzeczywiście trend wzrostowy, jeśli chodzi o liczbę widzów i 2020 rok załamanie ze względu na pandemię, ale widać, że to idzie w dobrym kierunku i cały czas ta liczba widzów w polskich kinach rośnie, między innymi dlatego, że liczba seansów kinowych także
także rośnie ze względu na to, że mamy coraz to więcej kinowych premier. Okej, przenieśmy się trochę w czasie, wsiądźmy do wehikułu. Rok 2003 jest zmierzchem tak naprawdę kaset VHS. To jest ten rok, kiedy sprzedaż płyt DVD z filmami przegoniła sprzedaż kaset VHS. Ostatnio przeczytałem w internecie bardzo piękne zdanie, że kasety VHS, płyty czy też płyty DVD to był taki Netflix mojego dzieciństwa. No i coś w tym jest, ponieważ ja miałem to szczęście, że mieszkałem na osiedlu, gdzie naprzeciwko w bloku była wypożyczalnia kaset wideo. I zamiast brać pilota i odpalać najnowszy film na Netflixie, na Prime czy HBO, schodziłem na dół i za parę złotych wypożyczałem sobie film na DVD. To było takie osiedlowe, można powiedzieć, VOD, Video on Demand. Niebywałą popularnością wtedy cieszyły się wypożyczalnie DVD do tego stopnia, że jak ktoś chciał obejrzeć nowości, jakąś nowość, to musiał zapisywać się na listę. Było oczekiwanie, co dopiero można było obejrzeć film, jak wszyscy z kolejki przed tobą go obejrzeli. Więc no, taka alternatywa dla kina z pewnym jeszcze dodatkiem, ponieważ płyty DVD dawały coś więcej niż sam seans filmowy. Mianowicie uwielbiałem te dodatki na płytach. Były tam wywiady z reżyserami, były tam wywiady z aktorami, były pominięte sceny filmowe, były też alternatywne zakończenia, co też nigdzie indziej niż na płytach DVD nie mogliśmy znaleźć. Czy DVD było konkurencją dla kina? I tak i nie. Tak, że było tych płyt więcej, na DVD wchodziły filmy, które nie miały premier kinowych w Polsce. Nie, bo były wydawane dużo później, kilka tygodni po premierach kinowych, ale prawdziwym seryjnym mordercą kina to były torrenty. I tutaj znowu rok 2003, kiedy powstaje, a tutaj jeszcze zerknijcie, jak to wszystko wyglądało, kiedy powstaje strona internetowa Pirate Bay, która wraz z Napsterem stała się takim synonimem piractwa i kradzieży własności intelektualnej. Połowa lat 2000 to był czas, kiedy zaczęły rozwijać się sieci BitTorrent. To był taki sposób dystrybucji plików, który polegał na wymianie danych między użytkownikami. Było to na zasadzie protokołu P2P, czyli peer-to-peer. Okazało się wtedy, że za pomocą programu można było ściągnąć filmy z internetu. Co więcej, ściągało się filmy z internetu, które nie miały jeszcze swoich premier w polskich kinach. Więc kina bardzo, ale to bardzo odczuły to piractwo. No i nie za dobrze się wtedy w kinach wiodło. Czy to odeszło do lamusa? No niestety nie. Serwisy streamingowe drożeją, jest ich dużo, trzeba wydać mnóstwo pieniędzy, dlatego ludzie nadal sięgają do nielegalnych źródeł pozyskiwania czy to filmów, czy seriali i dlatego z tego miejsca chciałbym bardzo zaapelować, abyśmy wszyscy piętnowali wśród znajomych ściąganie filmów z nielegalnych źródeł. Tutaj jeszcze takie zdjęcia z wypożyczalni DVD, no prawdziwa kopalnia tytułów, a to są te dwa serwisy, które przyczyniły się bardzo do promocji i kradzieży własności intelektualnej. Okej, teraz trochę o polskim kinie, bo ja jestem ogromnym fanem polskiego kina i uważam, że wielki postęp w polskiej kinematografii nastąpił na przestrzeni ostatnich lat. Zobaczcie, rok 2003, polskie filmy stanowiły niecałe 10% wszystkich kinowych premier filmowych. Natomiast po 19 latach to wzrosło o ponad 100% i w tym momencie co piąta premiera w naszych kinach to jest polski film. To jest ogromny skok i wierzę w to, że za parę lat dojdzie ten procent do 30, może 35%, bo tworzymy jako Polacy fantastyczne kino.
W 2003 roku wyprodukowano zaledwie, jak się patrzy na dane z ostatnich lat, 26 filmów pełnometrażowych. Rekordowy był rok 2021, w którym wyprodukowano aż 85 filmów pełnometrażowych, co w kontekście pandemii jest niezłym, a nawet bym powiedział fantastycznym wynikiem. Zresztą w kolejnej części wykładu zobaczycie, że ja rok 2021 uważam jako jeden z najlepszych lat, jeśli chodzi o merytoryczność tytułów. W ostatnich latach, czego nie było na początku lat 2000, pojawia się kino gatunkowe, którego jestem fanem jako całości, może nie jako poszczególnych tytułów. Jest to super sprawa dla młodych twórców, którzy swoją świeżością, innym spojrzeniem na kino, odwagą mogą naprawdę zapisać się w świadomości nie tylko młodego widza, ale też nawet tego starszego. Magnezja, Niebezpieczni Dżentelmeni czy Najmro też jest przykładem takiego kina gatunkowego, które na mnie wywarło pozytywny wpływ. Zobaczcie, ostatnie 16 lat to popis polskiego kina na arenie międzynarodowej. Nominacje do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, a później międzynarodowy. Mamy aż 6 tytułów. I tak z ciekawostek, słuchajcie, czy pamiętacie, jaki film przed Katyniem i kiedy był nominowany do Oscara? Ile musieliśmy czekać lat na nominację Katynia? To za chwilę Wam powiem, zastanówcie się. I wrócę do tego, co już powiedziałem. Uważam, że najlepszy rok w ostatnich latach to 2021. Powstały genialne filmy. Ja jestem fanem wszystkich tych tytułów, które zaraz wymienię, żeby nie było śladów. Piosenki o miłości, Inni ludzie, to są tytuły naprawdę genialne. Świetny film balkonowy, Wszystkie nasze strachy, zwycięzca festiwalu w Gdyni i Powrót do tamtych dni. Przecież były jeszcze Moje wspaniałe życie, Sonata, Hyacynt, właśnie Najmro. W tym roku super rozwija się polska kinematografia. Uważam, że to jest okres polskich twórców. Ja jeszcze tylko wspomnę, że nie tylko firmy międzynarodowe robiły karierę na festiwalach i zdobywały nagrody, ale przecież polskie krótkie metraże, Sukienka, Nasza klątwa, Joanna, Królik po berlińsku, to też tytuły tylko z ostatnich kilku lat. Powiem Wam, że na nominację Katynia musieliśmy czekać 25 lat, bo ostatnim nominowanym filmem to był Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy, nominowany w 1982 roku. 25 lat czekania na nominację do Oscara, a w ostatnich 16 latach mieliśmy aż 6 filmów. Niebywałe. Parę słów o światowym kinie, jak się zmieniało i co oglądaliśmy przez ostatnie 20 lat. Światowe kino, czyli lubimy to, co już kiedyś widzieliśmy. No oczywiście nie tyczy się to wszystkich gatunków filmowych, no bo wiadomo, dramaty, filmy obyczajowe to są opowieści o ludziach, a tyle historii, ile ludzi i odwrotnie. Światowe kino oczywiście zmienia się pod kątem technicznym, efekty specjalne, techniki tworzenia zdjęć, nawet techniki montażowe się zmieniają, ale mimo wszystko myślę, że w ostatnich latach mieliśmy trochę taką powtarzalność, co między innymi potwierdza to, że kino światowe, a przede wszystkim, nie ukrywajmy, amerykańskie, jest zakochane w filmowych biografiach. Czy to 2003 rok, czy 2007, czy 2015, czy teraz ostatnio 2023 rok, filmy biograficzne święcą triumfy, zarówno frekwencyjne w kinach, jak i na festiwalach filmowych i czy Oscarach. Zobaczcie, na przestrzeni ostatnich 20 lat najwspanialsze, najbardziej kultowe i najlepsze role męskie to są filmy biograficzne. Muhammad Ali w wykonaniu Willa Smitha, Ray Charles i Jimmy Fox, Truman Capote i fantastyczna rola Philipa Seymoura Hoffmana, John Nash w wykonaniu Russella Crowe. To są role z poprzedniej dekady.
z obecnych czasów Elvis Presley, Freddie Mercury, czy nagrodzony Oscarem w tym roku Cillian Murphy za rolę Roberta Oppenheimera. Ale to nie tylko role męskie, ale także role kobiece. Renée Zellweger jako Judy Garland, Tammy Faye w wykonaniu Jessica Chastain, Edith Piaf i rola Marion Cotillard, cudowna Helen Mirren i jej rola królowej Elżbiety. To pokazuje, że kino 20 lat temu i teraz cały czas kocha biografię i cały czas jest na to popyt, ludzie to uwielbiają i myślę, że to przez kolejnych parę lat raczej się nie zmieni. Mam pewne zastrzeżenia odnośnie kinematografii z ostatnich lat, szczególnie tej amerykańskiej, ponieważ studia filmowe, ratując swoje budżety, bazują na sprawdzonych formatach. Łatwiej chyba dla nich i bezpieczniej finansowo jest zrobić kontynuację jakiegoś hitu sprzed lat, bądź nakręcić spin-off jakiejś klasowej produkcji. W ten sposób zapewniają sobie zyski. Mam wrażenie, że mniej ryzykują kosztem swoich dochodów. Zobaczcie, na takich przykładach. Przecież ostatnie lata to kolejne części takich franczyz jak Matrix, Indiana Jones, powstają nowe części Pogromców Duchów, Park Jurajski został odświeżony, Krzyk, też kultowy horror tam z końcówki lat 90. i są tworzone kolejne części, Planeta Małp, Blade Runner 2049 to też przecież kontynuacja hitu Ridleya Scotta. Więc tak można wymieniać i to jest kolejny trend, który widać było dawno temu, no powiedzmy te 10-15 lat temu, widać go teraz i myślę, że to jest też trend, który będzie widać w kolejnych latach i pod tym względem kino nie będzie się zmieniało. Jak się kino zmieniało albo nie zmieniało przez ostatnie lata? No, mieliśmy wysyp kina super bohaterskiego, nazwijmy to tak. Prześcigał się Disney z Warnerem, powstawali Avengersi, powstawały nowe opowieści o Batmanie. Kino dało nam też fantastyczne role Joaquina Phoenixa jako Jokera, Iron Man, Thor, Strażnicy Galaktyki, Hulk, Czarna Wdowa, Kapitan Ameryka. W ostatnich latach byliśmy bombardowani wszystkimi produkcjami superbohaterskimi, które w ostatnim czasie przeniosły się do streamingu w postaci seriali, czyli bohaterowie znani z filmów fabularnych, kinowych, teraz częściej goszczą na ekranie telewizora w streamingach. To też jest pewnego rodzaju zmiana i świadczy to o popularności streamingów i seriali, rosnącej popularności. Co jeszcze? Obecnie bardzo rzadko kręci się musicale, rzadko kręci się filmy historyczne. Kiedyś było tego, mam wrażenie, więcej, a już w ogóle przestało się kręcić albo w ogóle do kin nie wchodzą komedie romantyczne. Kiedyś przecież Notting Hill, Masz wiadomość, Pokojówka na Manhattanie, To właśnie miłość, Jak stracić chłopaka w 10 dni. Kultowe tytuły. Jeśli ktoś zna jakąś komedię romantyczną wartą uwagi sprzed ostatnich, nie wiem, 5, 7, może nawet 9 lat, śmiało piszcie, ja nie znam takiego tytułu. No tutaj jeszcze mi się taka ciekawostka nasunęła. Czy nie widzicie czasem podobieństwa między Awatarem i Dune'ą? Avatar, film też sprzed ładnych paru lat, i Dune'a, w zasadzie nowość nasza ekranowa. Chłopak przybywa na obcą planetę, gdzie jest dewastowana i zbierane są zasoby naturalne, jest plądrowana, w mniejszości jest rdzenna, rodowita ludność. Chłopak totalnie odwraca się od swojego gatunku i
i przyłącza się do tubylców. No to taka ciekawostka. No i tutaj oczywiście porównanie Dziewczyny z Perłą i Barbie, bo mam wrażenie, że dawniej filmy wyglądały tak jak kadr z Dziewczyny z Perłą, a obecnie filmy wyglądają tak jak kadr z Barbie, co nie zmienia faktu, że zarówno 20 lat temu, jak i teraz są poruszane tematy dotyczące kobiet, ich roli w społeczeństwie, tym, że są inspiracją dla mężczyzn i to, że problemy kobiet w obecnym świecie nadal istnieją. I już na sam koniec zastanówmy się przez chwilę, czy seriale są konkurencją dla kina. W skrócie uważam, że są konkurencją, ponieważ dają coś więcej niż może zaoferować film. Kiedyś seriali nie było, oglądaliśmy namiętnie filmy w kinach, czy to na DVD. Teraz namiętnie oglądamy seriale z tego względu, że mają więcej dla widza do zaoferowania. Historia jest pełniejsza, charakterologia bohaterów jest dogłębniej zbadana przez czy to scenarzystę, czy to reżysera. Na seriale się czeka, na kolejne sezony czekamy, sceny wchodzą do popkultury, tworzą się ikoniczne role. Zaczęło się to według mnie wszystko w połowie lat 2000 od tych dwóch seriali, od Zaginionych i od Skazanego na śmierć, i od tego czasu wszystko poszło jak serialowa lawina. Nie tylko Polacy, ale no wszyscy na świecie zakochaliśmy się w serialach, powstały kultowe produkcje, nadal powstają kultowe produkcje i też na tym jakby powstał wzrost popularności platform streamingowych, które są sporym zagrożeniem dla kina, ale ja wierzę w to, słowem podsumowania, że kino przetrwa, kino ma się dobrze, kino będzie miało się coraz lepiej. Chodzimy do kina, lubimy kino i wszystkich zachęcam, żeby swój wolny czas spędzać właśnie w kinie.